Mamo, tato, mam coś dla was. Niespodzianka. Tato. Rusz się, kretynie, pomóż mi, nie stój tak. Rusz dupę i nie rycz, wiedzieliśmy, że stary tak skończy. Nie no, co jest, kurwa? Gówno, kurwa. Oho. Odłóż broń. Odwróć się. W końcu coś się dzieje, morda. A ostatnio szef się tak nudził. Bierzemy go. Syn od 3 godzin powinien być w domu, a go nie ma. Nie odbiera, nie odpisuje, no znajdźcie go! Wie pani, syn ma 12 lat, tak? Więc może gdzieś poszedł z kolegami pobawić się, może poszedł do kina. Nie, mój Jędruś, ja obdzwoniłam kolegów. On się dzisiaj nigdzie nie wybierał. Dobrze. Proszę pani, roześlę informacje po patrolach, ale jak tylko syn pojawi się w domu, to bardzo proszę od razu do mnie zatelefonować. Ale ja dobrze? czuję, że coś jest nie tak, ja czuję, że coś się stało. Potoczny, wpadnij do mnie, jak będziesz wolny. Błagam, niech mi pani pomoże. Chodzi o moje dziecko. Pani syn 3 godziny temu skończył lekcję i nie wrócił do domu. A syn ma sam klucze, bo my z mężem pracujemy, więc jest samodzielny, ale ja czuję, że coś jest nie tak. A pani mąż też uważa, że syn zaginął? Nie no, z Januszem to ja jeszcze nie rozmawiałam, bo on pracuje, on nie lubi, jak się mu przeszkadza, ale wysłałam mu SMS-a. A może ktoś jest w mieszkaniu, może syn już wrócił? Nie ma nikogo. No dobra, to zróbmy tak, że pojedziemy z panią do mieszkania, przejrzymy pokój syna i może znajdziemy wskazówki, które nas do niego doprowadzą. Dobrze, dziękuję. Ja wiedziałam, że kobieta kobiety to od razu zrozumie. Nie ma problemu. Szykuj się. Większość zaginionych dzieciaków znajduje się tego samego dnia. Nastolatki często chcą zakosztować wolności bez starych i tracą poczucie czasu. Przepraszam na chwilę. Jeszcze jedno piętro. Tam. Janusz. On wciąż milczy. Musiałam zgłosić. Bez policji sobie nie poradzimy. Dobrze. Przecież tu chodzi o Jędrka, na miłość boską. No nie krzycz! Co? Ty wiedziałeś o tym? No jak mogłeś? Coś chyba jest nie tak. Jesteś. Mamo, luz, co ci jest? Dzwoniłam, pisałam, nie odbierałeś. Telefon się rozładował. Ania, daj spokój! Jędrek i ja... Ty się w ogóle nie odzywaj. Dobry. Dobry. Aspirant Andrzej Potoczny, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Korczaku. Rozumiem, że to jest pani syn, tak? Tak, Jędrek. Boże, dziecko, żyjesz. Mama bała się o ciebie, Jędrek. I dlatego was wzywała? Anka! Ty musisz iść do lekarza chyba od głowy jakiegoś. Zamknij się. W ogóle od kiedy się pojawiłeś, to mamy same problemy. Kim pan jest, przepraszam bardzo? Adrian Kordak. Stryjek. Jędrka i brat męża tej wariatki. Jędrek, gdzie ty byłeś? Poszliśmy nad rzekę.
Tam są bunkry, no. Zwiedziliśmy je. Chryste, jakie bunkry. Czyli zguba się znalazła i wszystko jest w porządku, zgadza się? No raczej. Ania, masz coś na obiad, bo kiszki marsza grają, nie młody? Nie wkurzaj mnie nawet. Idź do domu. Przepraszam. Moment. A pan tu mieszka? No, tak wyszło. Od 2 miesięcy. Razem pod jednym dachem. Rodzinka mnie przyjęła. Wie pani, zbłąkany stryjek opuścił zakład karny i wrócił na rodzinne łono. Ale wszystko odsiedziałem. Jestem uczciwym, porządnym człowiekiem. Kłamiesz. Ania wstydzi się takiego szwaga jak ja, nie? Ma uprzedzenia do mnie. Chłopak szybko się znalazł, a mnie zainteresowały napięte relacje w rodzinie. Poprosiłem o kontakt do kuratora tego stryja. Jako dzielnicowy po prostu muszę trzymać rękę na pulsie. Patrycja, wiem, że będziesz u koleżanki, ale bardzo cię proszę, żebyś wysłała mi jej adres. Ja wiem, że już jesteś prawie dorosła, Patrycja, ale... Tak. Dobrze, skarbie, muszę kończyć, oddzwonię. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się stało? W czymś pomóc? No w zasadzie to tak, widzi pan, koło mi odpadło. Koło pani odpadło? No tak, tu, tam. Aha. Boże, no jak Miesiaczek zobaczy, to mi łeb urwie. No rzeczywiście. No to trzeba jechać do mechanika. No Rachel, ale ja właśnie od mechanika wracam. Przegląd zrobił. A jak nazywał się ten mechanik, może go znam. Kądziu ma na imię. Wie pan, coś huknęło, zgrzytnęło pod maską. Pojechałam do warsztatu, żeby mi naprawili. Kądziu. Tak pani powiedziała, tak? Tak, taki przystojny, bardzo życzliwy, pomocny. Super chłopak, od razu wziął się do roboty. No ale Jesus, no co teraz? No co, no trzeba jak najszybciej ten samochód naprawić, no co? Ale kiedy ja nie mogę, bo Misiaczek czeka. Ja tylko się zatrzymałam po wodę. Wie pani co, niech pani zadzwoni do Misiaczka, powie, że się spóźni. A gdzie był ten warsztat? Tam za rogiem. Tam. Rozumiem. Cześć, Sylwek. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Czy twój syn ostatnio naprawiał taki ładny samochód pani Gabriella, przez Waly. Gabrielli przez 2 litne L? Dobra, dzięki. Właściciel odzwoni, zaraz będziemy wiedzieć. Niech się pani nie martwi. Wezmę lawetę, pojadę po samochód, naprawimy i będzie po kłopocie, nie? Ale rozumie pani, że to... Będzie kosztowało. Rozumiem, trudno zapłacę. Jakiś problem? Nie, naprawiłem pani sprzęgło. A się okazało, że tam koła są niedokręcone, nie? No to pojadę, wrócę z tym samochodem i zobaczymy, co da się zrobić. No, dobra, no. Ma pani szczęście, że trafiła do nas, no. Wyszykujemy pani autko na cacy. Dziękuję. Co ja bym bez was zrobiła? Pan dzielnicowy mnie tu przywiózł radiowozem. Radiowozem, a po co? Dziwna sprawa z tym kołem, co? Chodź, Sylwek, mamy do pogadania. Kluczyki do lewety masz przy drzwiach, nie? Spokojnie, dam radę. Ty, znalazłeś już tego skurwysyna, co ci pluskwę do wozu podłożył, co? Nie, jeszcze nie. On cię pracuje? No, nie ma jak rodzina, nie? Chodził ma smykałkę, kurwa. Jak będzie chciał, to przejmie warsztat po mnie. No to świetnie. Słuchaj, nie będę ściemniał. Ale ktoś specjalnie odkręcił to koło. Śruby były posmarowane świeżym smarem. Znaczy, co chcesz powiedzieć? Kobietka wyjeżdża od ciebie z warsztatu i co? Koło jej się urwało? Kurwa, o co ci chodzi? Obawiam się, że ten twój kądzio naciąga klientów na dodatkowe usługi. Dziewczyna dała się zmanipulować, nie ma pojęcia o mechanice. Przeginasz, potoczny. Rób jak chcesz. Z tego możesz mieć zarzuty. Zruty tuty.
Sylwek najpierw się wkurzył, a potem obiecał jednak sprawdzić ten samochód klientki. Jego syn miał często różne pomysły, niekoniecznie najlepsze. Mógł znowu wpakować się niepotrzebnie w kolejne problemy. Starczy. No i? Pierdol się. Twoja stara kurwa też niech się pierdoli. Człowiek honoru. Podziwiam. O, coś go wośpiocha mu zaliczyłem. To ci nic nie da. I tak ci nic nie powiem. Nie musisz. Ja się świetnie bawię. Dawno nic się nie działo. Nie, wiesz co? To twój szczęśliwy dzień, odpuszczę ci. Pójdziesz do mojego stryja, powiesz mu, że go pozdrawiam i że na niego czekam. Jasne? Pierdol się. Nie tak. Morda. No i ja. Sylwek. Miałeś rację. Koło odpadło, bo ktoś, czytaj kondzio, poluzował śruby, a reszta ani drgnie. A widzisz? Rozmawiałeś z nim? Jeszcze nie, ale zaraz go dorwę. Andrzej, kurwa. Ja mu wierzyłem, rozumiesz? Myślałem, że się wreszcie ogarnął, a on dalej kombinuje. Nie ma co się nakręcać. No, wiesz co, ale ciśnienie mi skacze, jak pomyślę, że mam mnie za kompletnego osła. Co on myślał, że ja się nie kapnę, że on coś kombinuje? A raczej ma się za spryciarza, który łatwo omota panienki. To też. Ale ja mu uwierzyłem, rozumiesz? Ufałem i nie sprawdziłem tego auta. A gdyby ta panna wpadła w poślizg, kurwa? Gdyby, nie wiem, uderzyła w drzewo, potrąciła kogoś? Sylwek, wiesz o tym, że za takie świadome działanie jest paragraf, nie? Wiem. Andrzej, proszę cię, powstrzymaj się, co? Ja obiecuję, więcej kłopotów nie będzie. A od kiedy pracuje w warsztacie? Drugi tydzień. Przychodzi na 3-4 godziny po południu. Ja sprawdzę, przy których samochodach pracował, odezwę się do tych ludzi, zapłacę odszkodowania. Andrzej, przysięgam, no. A może on po prostu chce poderwać jakąś dziewczynę, pójść na randkę. Jako przystojny mechanik, ma pranie. No co ty, na głowę upadłeś? No niech podrywa laski normalnie, no. Proszę cię, Andrzej, nie rób z tego sprawy. Dobra. Coś ustalcie, jakoś się dogadajcie. Bo inaczej będzie miał kłopoty. I ty też. Kondzio ma gorczak we krwi. Psia mać. To może niech stąd wyjedzie. Może. Na razie. Cześć. Kur... Co tam, Żabko? Słuchaj, zgłoszenie mamy od sąsiadów, że u Kornaków jest zadyma. U kogo? U kobiety, która rano zgłosiła zaginięcie syna, a chłopak spędził kilka godzin ze stryjem. A, ten od wyroku. Dobra, co tam? Co tam się wydarzyło? Młody zadzwonił spanikowany, że rodzice się awanturują i ojciec pobił matkę. Szlak, bo to... Jedziesz ze mną? Mam wybór? Dawaj. Policja! Otwierać! Policja, proszę otworzyć.
O co chodzi? Aspirant Andrzej Potoczny, komisarz Agata Rychlik, komisariat na Gorczaku. Wezwanie tu mamy. To jakaś pomyłka. Chcemy wejść i porozmawiać. A co to pokłócić się nie wolno? Naprawdę, robicie z igły widły. Słuchaj, albo wejdziemy, albo pojedziesz z nami, ale w kajdankach. Powiedz im, że nic się nie stało. To sprawa rodzinna, nie ma o czym mówić. A jednak chcemy porozmawiać. Cześć, Jędrek. Założymy państwu niebieską kartę. Nam? Po co? Proszę pani, w państwa sprawie interweniowaliśmy 3 razy. Najpierw zaginięcie syna, a potem 2 awantury. To chyba wystarczy, prawda? Jędrek, coś ty narobił. Bo oboje wpadliście w szał. Co miałem zrobić? Ale synu, tak w rodzinie czasami bywa, no. Mój starszy brat wyszedł ostatnio z więzienia i zamieszkał z nami. Ale no, Mama miała rację. Wujek nie był w porządku. Janusz, jesteś ślepy? Dlaczego ty nam nie wierzysz? Adrian to jest psychopata, a ciebie oszukuje. a gdzie miał pójść, jak go stara z domu wyrzuciła? Pod most? To jest przecież mój brat. A gdzie on teraz przebywa? Wuja się wyprowadził. Powiedział, że nie chce nam przeszkadzać. Ale 2 miesiące siedział nam na karku i obrzydzał życie. Pasożyt jeden. Jeszcze jedno słowo, a pożałujesz! Jeszcze jeden krok, a trafi pan za kratki. Pan pójdzie z nami. Że co? Ja się nigdzie nie wybieram. To jest moje mieszkanie do cholery. Ma się pan gdzie zatrzymać? Bo nie może pan tutaj dzisiaj zostać. O czym pani mówi? Takie są procedury przy niebieskiej karcie. Ma pan 5 minut na to, żeby zabrać swoje rzeczy. Żartowny z pana. No wie pani, jak to jest. Cześć, tato. Dzień dobry. Klientka będzie po auto za pół godziny. To ty je dokończ, a ja zajmę się autkiem pani Martyny. Silnik coś tam wyje, hamulce nie działają i jeszcze klocki trzeba wymienić. A ja myślałam, że chodzi tylko o wycieraczkę. Na szczęście trafiłam na prawdziwego fachowca. Ja osobiście zajmę się pani samochodem, a ty dokończ, co zacząłeś. Ale tato, Zrobię pani przegląd, wymienię pani płyn w chłodnicy w promocji. Za darmo. Ojej, naprawdę? Super. tato, jaka promocja? Nic mi nie mówiłeś. Pani może iść na kawę, a o promocji decyduję ja. Mój zakład, moje zasady. Kurde, nie wiedziałam, że istnieją tacy mechanicy. No okej, to w takim razie dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Co ty, na głowę upadłeś? Ta klientka zapłaciłaby nam kupę hajsu. A za usterki, których nie było. Tak jak ta panna, której specjalnie poluzowałeś koła? Czy cię kompletnie pojebało? Zrozum. Trzeba robić pieniądze szybko, a nie całe życie harować jak dureń. Kasa leży na podłodze, trzeba ją tylko podnieść. Może jestem starym durniem, ale jestem uczciwy. To jest Gorczak, tato. To wyjedź z Gorczaka. Pojedź do innego miasta, tam zamieszkaj. Nikt tam nie będzie wiedział, że jesteś moim synem. Wstydzisz się mnie? Myślałem, że powinieneś być ze mnie dumny, że zarabiam pieniądze. Nie o takim synu marzyłem. Najlepiej wyjść, nie? Szefie, jestem. Raczej byłem. Prosił pan, musiał sam. Kurwa życie. Ja pierdolę. No i co? Zjebałeś mi wieczór.
kurwa. No dobra, może być, no. No to przyślij mi raport mailem. Dobra, w kontakcie. Rachlik, Co tym razem? zbieraj się. Dzwonił sąsiad. U Kornaków masakra, musimy wziąć całą ekipę. Kurde. Ma poderżnięte gardło i nóż w ręce. Ma podcięte gardło i została pchnięta nożem w serce. Podobnie jak ten chłopiec. Też poderżnięto mu gardło i dobito ciosem w serce. Wygląda na to, że Janusz najpierw zabił żonę, potem syna, a na końcu siebie. Rozszerzone samobójstwo. Myślisz, że wrócił tutaj, żeby dokończyć tę awanturę, którą przerwaliśmy? Że tak nienawidził syna i żony? Myślę, że mógł spotkać się z bratem, jeszcze bardziej nakręcić, a potem wrócić. Dobra. Słuchaj, trzeba porozmawiać z tym Adrianem Kornakiem. Zatelefonuję do kuratora. On nam pomoże go zlokalizować. Kiedy do tego doszło? Moim zdaniem między północą a 2 w nocy. Zabezpieczyliście wszystkie ślady? Odciski palców tak, zostały jeszcze ślady stóp, butów. Trzeba jeszcze sprawdzić łazienkę i każdy centymetr tego mieszkania, bo jeżeli był jakiś inny sprawca oprócz Denata, to mógł chcieć zacząć ślady. Jasne. Podoczny, idź rozpytaj sąsiadów. Łącznie z tym, który nas tu wezwał. To jest niemożliwe, żeby niczego nie słyszeli. Przecież taka rodzina nie mogła pójść na rzeź w milczeniu. Właśnie. Ja pierdolę. Jeszcze niedawno tutaj byliśmy. To był szok, bo faktycznie jeszcze niedawno widzieliśmy ich wszystkich żywych. Co zrobiliśmy nie tak, że doszło do tragedii? Zrobiliśmy wszystko zgodnie z procedurą. A może to właśnie procedura zawiodła? Niech zgadnę. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał? Wprost przeciwnie. Słyszeli, ale nie zareagowali. Poinformowali nas dopiero po fakcie, a w nocy tutaj była ostra awantura. Czyli zapadła cisza, wszyscy zasnęli z ulgą, dopiero rano nas wezwali, tak? Dokładnie tak. Burdy tutaj były od 2 miesięcy, więc po prostu sąsiedzi nie reagowali. Gorczak. Ale dowiedziałem się, że te wszystkie awantury były pomiędzy braćmi, nie pomiędzy małżonkami. A o co? Tego niestety sąsiedzi nie wiedzą. Mówią tylko, że Janusz i Anna to całkiem zgodne małżeństwo, dopóki nie pojawił się ten Adrian. Brat kryminalista. Tak. Anna bardzo się na niego skarżyła. Miała go dosyć, chciała, żeby się w końcu wyprowadził. Nawet bała się o syna. Telefony ofiar. Odciski palców zdjęte, więc można je przejrzeć. Daj mi ten, który należał do Anny Kornak. Ten jasny. Okej. Janusz napisał do niej SMS-a o 23:33. Kocham, przepraszam, Janusz. Odpisała mu. Ja też przepraszam, wracaj do domu. Czyli widzisz, wrócił do domu, miało być wszystko dobrze, ale
Ale pewnie było jak zwykle. Kilka niepotrzebnych słów i awantura gotowa. A masz ten, który należy do młodego? Ten duży czarny. Aha, dobra. Napisał do wujka. Wujek, nigdzie z tobą nie pójdę. Nie podobało mu się w bunkrach. Ale jest jeszcze coś. Pokaż, co tu mamy. To są dokumenty z 1989 roku. Akt zgonu Lesława Kornaka, ojca Janusza i Adriana. Przyczyna zgonu samobójstwo przez powieszenie. W chwili śmierci ojca Janusz miał 12 lat, Adrian 14. To oni znaleźli ciało. Niezła fura, jak na tamte czasy. Ukochane autko taty, rok 1989. Andrzej, a może pamiętasz tego faceta? On wtedy mieszkał na Gorczaku. Rychlik, daj spokój, wtedy byłem jeszcze w przedszkolu. A, no tak. Szkoda. Pokaż mi to zdjęcie. Jędrek bardzo przypominał dziadka. Nie pamiętam nikogo z rodziny Kornaków, ale był ktoś, kto mógł pamiętać ten samochód ze zdjęcia. W 1989 roku na taki samochód mogli pozwolić sobie tylko wybrańcy. Kurwa. Kurator nie może namierzyć Adriana Kornaka. Zniknął i nie ma z nim kontaktu. No to dziwne. Najpierw nie mogli się go pozbyć, a teraz znika. Mamy raport od patologa? Mamy. Nie wyklucza udziału osób trzecich przy śmierci całej tej trójki, także możliwe jest, że Adrian Kornak może być w to wszystko zamieszany. jeżeli w ciągu godziny go nie namierzymy, to wystąpię do prokuratury o list gończy. Dobra. Pojadę w takim razie na dzielnicę, może coś wiedzą o tym Adrianie Kornaku. Na Daj razie. znać, jak się czegoś dowiesz, misiaczku. Pani Martynko, jakby coś było nie tak, to proszę dzwonić, ja przylecę jak na skrzydłach. Panie Sylwestrze, to cud, że do pana trafiłam. O, jest mój jedynak, zdolna bestia. A gdzie pan zniknął? Pakowałem się, wyjeżdżam do Londynu. Co? Hydraulicy obstawili Francję, to ja jadę na wyspy. No, a co ty w takiej gorącej wodzie jesteś kąpany? No, na wyspy, no. A pani Martynka ma dla nas propozycję. Nie obchodzi mnie to. Widziałeś może gdzieś moją kurtkę? No, Kądziu, no, miałeś rację, no. Pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba się po nie schylić, no. No naprawdę, wzruszyłem się. Kuźwa, gdzie ta kurtka? Kącio. Bez ciebie się nie uda. Bo? Bo ty jesteś młody, przystojny, a najważniejsze, że fotogeniczny. Właśnie takiego potrzebuję. No, to niby do czego? Do strony internetowej naszej firmy, którą pani Martynka chce nam przygotować. Napiszę posta na Insta, zrobię tu kilka zdjęć i teraz będzie wam hulał jak wściekły. No to co, no, Kądziu, synku, no ja się nadaję do roboty, no nie do reklamy, no. Naszą firmę musisz reprezentować ty. Teraz do tego doszedłeś? Nie pyskuj. No i właśnie, czy pomożesz pani Martynce zrobić reklamę naszej firmy? Laski kochają takie towary. To zależy, ile dostanę, nie? No, to zależy, ile dostanie, no. Przepraszam. A ty się we mnie zakochałeś, że tak tu często wpadasz potoczny? No, prawie. Sprawę mam, Sylwek. Tego gościa znasz? Jak nie, jak tak. O, za tym autkiem to się pół Gorczaka oglądało. A jak Kornak nie widział, to podchodziliśmy, dotykaliśmy tego cacka i każdy sobie wyobrażał, że siedzi za kierownicą. Długo nim jeździł? Do śmierci. I co się potem stało z tym autem?
Wdowa sprzedała. Miała 2 synów, kasa się skończyła, trzeba było furę sprzedać. A wiesz, dlaczego Lesław Kornak się powiesił? Na Gorczaku było o tym głośno. Chodził za twardziela. A chodził na włamy, potrafił też oklepać kogoś, wiesz. No, sprawdzę w aktach, no i? I pił dużo. Im więcej pił, tym bardziej mu odpierdalało. Raz tak odleciał, że się wychuśtał. Miał 2 synów. Starszy Adrian ostatnio wyszedł z Mamra. Coś wiesz? Znam go od dzieciaka. Taki cwaniaczek. Uśmiechnięty, buźka niemowlaka, a kosę by ci w plecy wsadził przy pierwszej lepszej okazji. No, niezły typek. Ten młodszy Janusz? Nie znam. To znaczy, że był spokojny. Dzięki. Na razie. Andrzej, sprawę mam. No. A może byś ustalił, kto kupił furę starego Kornaka, co? Może jest jeszcze gdzieś na dzielni. Czy to było 30 lat temu? To wątpię. Tak się rozmarzyłem, wiesz. To było cudo, kurde, no. Mi się po nocach to auto śniło. No. Na razie. Cześć. No i co? Znalazł się ten Adrian Kornak? Co ty? List gończy już za nim rozesłany. Wiesz, co się działo? Adrian Kornak pierwszy raz zatrzymany w wieku lat 10, potem były kolejne zatrzymania, poprawczak, rozboje, włamania, takie tam. A, czyli wdał się w ojca. Lesław Kornak. Włamania, paserstwo, takie tam. Ale żaden nie był wplątany w zabójstwo. Widać, to się zmieniło. A ty coś ustaliłeś? Złociutki? Tylko to, że to auto na tym zdjęciu robiło kiedyś niezłą furorę na Gorczaku. Każdy chciał je mieć, a dzieci kleiły się do niego jak guma balonowa. I dlatego, jak Lesław Kornak po pijaku stracił prawo jazdy, to się powiesił. Taką przynajmniej wersję podawała jego żona, a matka Janusza i Adriana. A myślisz, że z rozpaczy się powiesił? Z tego powodu? Nie wiem, ale to już jest prehistoria. Natomiast dzisiaj, tu i teraz mamy 3 ofiary i być może jednego sprawcę, który nam umknął, bo w rozszerzone samobójstwo to nie uwierzę. Potoczny, słucham. Tak. Dziękuję, będziemy za 10 minut. Mamo, do Agata. Dzwoniła sąsiadka od Kornaków. Adrian zerwał plombę i wszedł do mieszkania. Zbieramy się. Pytanie, gdzie była ta sąsiadka, kiedy w nocy ich mordowano? Zamknięte. Policja! Proszę otworzyć! O nie. Kurwa. Andrzej. Ja pierdolę. Co ty, kurwa, robisz? Dobrze sobie robisz? U siebie jestem. Zapraszał ktoś was tutaj? Pierdolony onanista. Tu zginęła rodzina twojego brata. Jara cię to? Nie będę się tłumaczył. Już prawie byłem w niebie. No nie, jeszcze ty na deser. Nie szarp się. Wal się, ty mędo! Idziesz. Idziesz! Zaspokajanie chorych, erotycznych fantazji na miejscu zbrodni potwierdzało tylko stopień degeneracji podejrzanego. Zastanawiałem się tylko, czy to więzienie go tak zmieniło, czy po prostu od zawsze taki był. Ja mogę wrócić do więzienia. Tam jest mój dom. Tam mam kumpli, znam zasady. A tutaj co? Dupa. Twój brat, bratowa i bratanek nie żyją. Dzieciaka trochę żal. Fajny był. Nie to co Janusz i
Anka, para kretynów. W mieszkaniu są twoje odciski palców. Buty, skarpetki, kochana, ja mieszkałem tam 2 miesiące, dopóki kochana bratowa mnie nie wyjebała na zbity Polski. Gdzie spędziłeś ostatnią noc? W parku, na ławce, poza kamerami, żeby mnie nie zobaczył. Bawi cię to, co? A wiesz, że jesteś głównym podejrzanym? Pierdol się, nic na mnie nie macie i to was wkurwia. Po co wróciłeś do mieszkania brata? Bo to jest moje mieszkanie po rodzicach, należy mi się połowa. Mogę wejść, napić się herbaty, spuścić się z żyrandolu. Tak jak się bujnął mój ojciec. Nawet teraz, kiedy sobie wspominam, to mi staje. Za potrójne morderstwo. Nie wyjdziesz z pierdla do końca swojego zasranego życia. Udowodnij to, skarbie. To zdjęcie kto zrobił? To moje zdjęcie, ja je zrobiłem. Daj to chuju. Stop, Leszek. To zdjęcie zostanie w aktach. Mam rację. Nie mamy żadnych dowodów. Nic. Jedyne, co go rusza, to bratanek. I to zdjęcie starego. To zaczynam bratanka. Zaciśnij go. Technicy się włamali do telefonu twojego bratanka. Jędrek pisał ci wiadomości, żebyś go więcej nie dotykał, bo zawiadomi policję. Słucham? Jesteś głuchy, więc powtórzę. Twój bratanek Jędrek pisał ci, żebyś go więcej nie dotykał, a ty mu pisałeś, że wszystko co najlepsze jeszcze przed wami. Co ty pierdolisz? Nie pierdolę, tylko mówię. Twój bratanek miał 12 lat, a ty wysyłałeś mu zdjęcia swego fiuta? Ty pojebana suko, kłamiesz! Zamknij się. Dlatego ich zabiłeś, bo wiedziałeś, co czeka pedofili w pierdlu? Ty szmat. No? Jędrkowi nic nie zrobiłem, nawet go nie dotknąłem. Chcecie mnie wrobić. Nie, kurwa! Stary pierdzielu, chcę, żebyś zaczął wreszcie mówić prawdę. Jędrek musiał zginąć. Miał ojca debila. Nasz stary też był durny. Mnie nie zauważał, widział tylko Januszka. Twój ojciec się powiesił, jak miałeś 14 lat, nie? Dlatego, bo stracił prawo jazdy. Nie martwił się, co będzie z nami. Ja pamiętam, jak mój ojciec opowiadał przez lata, jak to twój stary jeździł z tym twoim Januszkiem i chwalił go po wszystkich ludziach. Nasz ojciec widział tylko Januszka. Taki był mądry. Pięknie mówił wiersze w szkole. A ja co, kurwa, myłem ten pojebany samochód. Chodziłem z nim na włamy. Chciałem, żeby mi chociaż raz podziękował. 10 lat miałeś. Jak pierwszy raz byłeś notowany, co? Ojciec musiał być nieźle z ciebie dumny. Wyjebany miał na mnie. On marzył tylko o tej furze, na którą nie miał pieniędzy. Pomagałem mu ją zdobyć, żeby mnie chociaż raz pochwalił. A on co? Pił, później trzeźwiał i co? I znowu widział Januszka. Ojejku. Ojejku, jaki biedulek. I co, chwalił tylko Januszka, tak? To przecież kurwa było 30 lat temu. Pamiętam to, jakby było wczoraj. Wyszedłem z pudła, brat przejął mieszkanie, jego żona mnie nienawidziła, Jędrek mi się wstydził. Taka kurwa kochająca rodzinka. Boże, to taka biedna ofiara, co? Zostałeś przez nich przyjęty. Twój brat kurwa cię bronił. A potem pod wpływem Ani wyrzucił. To chuj, wróciłem i ich rozjebał. I się rozliczyłem z każdym z nich. Po kolei.
Adrian Kornak przez ponad 30 lat nosił w sobie żal do swojego ojca i wściekłość na młodszego brata. W końcu ta złość wybuchła i zabiła wszystkich jego krewnych. Ten człowiek niczego nie żałował, ale miałem nadzieję, że kiedyś to zrozumie. Zamknięte, już po godzinach. Fajrant jest. Kto późno przychodzi, ten... Cześć, Sylwek. Jak ręka? Kurwa, co wy tu robicie? Metę sobie znaleźliśmy. Że co? Że co? A co, ty głuchy jesteś? Metę, lokal, kwadrat, kurwa. Że gdzie? Że tu! Zwariowałeś? Ruch tutaj jest od rana do wieczora. Ludzie przychodzą, wychodzą. Jak wy to sobie wyobrażacie? Nie sraj żarem. Od kiedy ty taki cykor jesteś? Znajdziesz nam jakiś mały kącik, nikt nas nie zauważy. Od czasu do czasu się pokręcimy po hali. Nogi rozprostować, poćwiczyć. Ale nikt się nie jorgnie, bo załatwisz nam te śmieszne kombinezoniki. Masz. No chodź tu. Na zakupy. Musimy coś do gęby włożyć. I czegoś się napić? Ale... No rusz się, kurwa, bo cię jebnę! A jeżeli komuś powiesz, że tu jesteśmy, to cię zabiję. Twojego synalka też. Głuchy jesteś? Nie słyszałeś, co szef powiedział? Skocz po szamkę i jakiś dobry jęczmień. Już. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Trzeba furę wymienić. Gnają. Sierżant Grodziec! Doskonała okazja, żeby odreagować. Na Gorczak wrócił Kacperski. Jaki Kacperski znowu? Znowu zacznie zabijać, a wy co? Policja! Stój! Jezu, Jula. Kiedy miałem wyciągnąć już pierścionek z pudełka, przyleciała papuga i mi go zajebała z pudełka. No. Słownictwo.